Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona W850i. W tym przypadku kolor biały tutaj bardzo ładnie się prezentuje. Dość rzadki model, jeśli chodzi o Sony Ericssony i tym bardziej kolor. Ściągamy tylną klapkę, wyciągamy baterię i teraz zajmiemy się odkręceniem. Zobaczcie, tutaj mamy dwie śrubeczki, tu jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy sobie je. Są to śrubki gwiazdkowe. Odkładamy je na bok. I teraz przejdziemy na samą górę, wysuwamy sobie wysuw. Tutaj podwadzamy tą tylną klapeczkę. Tu ją odpinamy w bardzo prosty sposób. W tym przypadku to nawet nie ma chyba tasiemki dwustronnej, tylko ona tutaj zaczepia się na specjalnych tutaj zaczepach z dwóch stron. No i tutaj zobaczcie, mamy do kręcenia dwie śrubeczki. Tu są śrubeczki gwiazdkowe, jedna i druga. Odkręcamy sobie je. Ale zobaczcie, że są w kolorze tutaj czarnym i o innych rozmiarach, więc sobie odłożymy w inne miejsce, by nam się tutaj później nie pomyliło przy skręcaniu. No i teraz sobie podwadzamy tutaj naszą przednią obudowę, najlepiej tutaj od samej góry, tutaj z jednej strony, następnie przechodzimy na drugą stronę, tutaj na samą górę, delikatnie wybijamy nasze zaczaski. No i teraz zobaczmy, nasza tutaj przednia budowa troszkę oporowo odchodzi. Jeszcze musimy tutaj na sam dół sobie zjechać. Tu zobaczmy. No i mamy tutaj poprawnie wymontowaną przednią obudowę. Tu zobaczmy, mamy już głośniczek od rozmów. W tym momencie możemy już go wymienić. I teraz zobaczmy, tutaj u samej góry mamy też dwie śrubeczki, też gwiazdkowe. Tu jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy sobie je. Tu nam trochę przeszkadza, widzicie, tasiemka. Tu sobie odsłaniamy. I wyciągamy nasze śrubki wcześniej odkręcone. Jedna śrubeczka i tutaj druga. Tutaj po skosie najlepiej to nam wyjdzie. I jest druga. One są takie same jak wcześniej, chcieliśmy te w kolorze srebrnym. Tutaj zobaczmy, możemy już wymontować nasz wyświetlacz wraz z klawiaturką tutaj funkcyjną. Tutaj u samej góry po bokach zobaczcie, tu jest rowek, jeden rowek, tu jest drugi rowek. Podwadzamy tutaj bardzo delikatnie, nam super wszystko wychodzi. I tutaj podwadzamy również tą klawiaturkę. Tutaj pod spodem mamy tasiemkę, więc uważajmy w tych miejscach. O, tu zobaczmy, mamy tasiemkę główną połączoną wraz z klawiaturką funkcyjną. I tak samo nam od razu tutaj rozłączyła się druga tasiemka. Zobaczmy w tym miejscu. I wyciągamy sobie nasz wyświetlacz wraz z płytką. Odkładamy na bok. Teraz sobie przechodzimy dalej. Odkręcimy sobie te cztery śrubeczki. Jak widzicie, są to śrubeczki już krzyżakowe. Odkręcamy sobie je wszystkie. Odkładamy sobie jej na bok. Tutaj zobaczcie, już wymontowałem sobie tą ramkę środkową. Tutaj połączenie naszej tutaj taśmy głównej. I teraz przejdziemy sobie tutaj od razu już do rozłączenia tej całej tylnej obudowy. Tutaj sobie spróbujemy ją podwadzić.
od samej góry. Zobaczmy. Tutaj mamy po środku dwa główne zatrzaski. Tu jest jeden. I tutaj jest drugi, jak widzicie. One tutaj głównie są głównymi tutaj blokadami. Tutaj w całej obudowie tu bardzo mocno trzymają. Tak jak sobie zjedziemy w dół, to musimy to wybić. Zobaczcie. Wybijamy sobie. O, i teraz możemy już swobodnie naszą tutaj obudowę podwadzać. Tak samo robimy z drugiej strony. I tak samo tutaj blokada wybijamy sobie na zewnątrz. I jedziemy tutaj po całej długości na sam dół. Tutaj zobaczmy. Teraz musimy sobie oczywiście wysunąć. Wysuwamy sobie go. I teraz możemy już odpiąć tutaj nasze taśmy. Tu zobaczcie. Pod spodem mamy tasiemkę główną. Tutaj w tym miejscu podwadzamy. Odłączamy te dwa elementy. Następnie tutaj mamy tasiemkę, jak widzicie, od kreatury numerycznej. Też sobie odkładamy tutaj na bok. I teraz już widzimy naszą płytę główną. Tu mamy tą zaślepkę od karty pamięci. Tutaj zobaczmy. Mamy jeszcze jedną śrubkę. Tutaj jest to śrubka gwiazdkowa. Tutaj odkręcamy sobie ją. Kładziemy sobie w innym miejscu, by nam się później nie pomyliła, bo jest troszkę innego rozmiaru. Tutaj szukamy sobie teraz zatrzasków. Tu jest jeden, tu jest drugi. Podwadzamy sobie między tymi tutaj zatrzaskami. Szukamy sobie jeszcze innych. Tu jest kolejny, jak widzicie, tu jest kolejny. O, wybijemy naszą płytę główną. Tutaj z jednej, z drugiej strony. No i zobaczcie, już tutaj płyta poprawnie wymontowana w Soniaczku W850i. No jeśli chodzi o ten model telefonu, zobaczcie tutaj, jeśli chodzi o kartę pamięci, slot karty pamięci musimy tutaj oczywiście zgrzewać, wylutować. Fast podbudowania tutaj bezproblemowo jest wymienny w bardzo prosty, wysuwany sposób. Aparacie to samo możemy wymienić, tylko podwadzamy tutaj metalową blaszkę, wyciągamy i wyciągamy nasz aparat. To samo tutaj widzicie kostkę ładowania, nasz zasięg, klawisze boczne, tutaj antenka zasięgowa, wszystko jest wymienne, ale w sposób utrudniony. I tu zobaczmy jeszcze w korpusie mamy wibrację, pod spodem znajduje się, tutaj zobaczmy, nasz głośniczek główny, lampka podświetlenia i antenka zasięgowa. Tutaj widzimy jeszcze, o tu jeszcze mamy tą osłonkę. Tutaj zobaczmy jeszcze, możemy rozłączyć te dwa elementy. Tutaj w tym miejscu, jeśli chodzi o taśmę, jeśli odkryjemy tą taśmę, wyciągniemy, to później musimy ją odpowiednio tutaj mniej więcej równo, widzicie, przykleić, bo później będzie problem z mocowaniem. Tutaj z mocowaniem wyświetlacza główna, która nie pozwala na to, by go tutaj sprawdzić dokładnie, jak to wszystko wygląda. Próbowałem tutaj softa, ale niestety nic nie pomogło. Musielibyśmy tutaj kombinować pewnie lepszymi tutaj programami, z boxem pewnie. Myślę, że jeśli chodzi o demontaż, to nie był taki trudny, spokojnie sobie z nim poradzicie, z tym poradnikiem na pewno. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu Sony Ericssona W850 znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć!